Do przepastnych magazynów Biblioteki Jagiellońskiej trafiają wszystkie druki wydawane we współczesnej Polsce na mocy tzw. egzemplarza obowiązkowego. Patrząc na ten bezmiar książek, aż trudno sobie wyobrazić, że dzięki Fundacji Bartłomieja z Lipnicy, kiedy powstał pierwszy urząd stałego bibliotekarza, uniwersytecka libraria w początkach XVI wieku była czynna raptem przez 2 godziny dziennie. Prócz wszystkich druków wydawanych we współczesnej Polsce, w Bibliotece Jagiellońskiej znajdują się bezcenne kolekcje inkunabułów i starodruków. Dzisiejszego eksperta chciałem zapytać, jakie są najstarsze druki przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej oraz z którego okresu pochodzi najstarszy zachowany druk wydany w Polsce. Magister Adam Szczepaniec, bibliotekarz w oddziale zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej, absolwent historii i historii sztuki na UJ, interesuje się naukowo dziejami kultury i sztuki Europy Środkowej w XVI-XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej, laureat Nagrody Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską dotyczącą dziejów Śląska w 2020 i 2021 roku, stypendysta Fundacji Landskorońskich w 2023 roku, obecnie przygotowuje dysertację doktorską na temat albumów przyjaźni z drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Zanim przejdziemy do dziejów najstarszych druków będących w kolekcji Biblioteki Jagiellońskiej, chciałbym zapytać o pewien wyjątkowy zabytek, o istnieniu którego dowiedziałem się z tej oto pracy 550 lat druku w Polsce. Jakie jest znaczenie klocka podróżnego opata ponentowskiego? Wyjątkowość tego zabytku polega na tym, że można go otworzyć na kilka sposobów. Jest to wolumin stworzony przez introligatora w taki sposób, że można przy jednym otwarciu znaleźć planszę do gry w tryk-traka, przy innym ilustrowany druk z wizerunkami Tańca Śmierci, oprócz tego pieśni w języku niemieckim, a także notatnik z uwagami samego opata ponentowskiego. Biblioteka Jagiellońska słynie z wyjątkowo bogatego zasobu starodruków. Jak prezentuje się on pod kątem liczb? Bo trudno ocenić jego wartość, bowiem są to prawdziwie bezcenne zbiory. Biblioteka Jagiellońska przechowuje łącznie około 112 tysięcy starych druków oraz około 20 tysięcy starodruków powierzonych bibliotece na przechowanie. No i warto tutaj podkreślić, że posiadamy najbogatszą w Polsce kolekcję inkunabułów, czyli druków wydanych do 1500 roku. Jest to około 3700 obiektów oraz około 18 tysięcy druków XVI-wiecznych. Oczywiście większość starych druków, które przechowujemy, ukazała się w wieku XVIII. Czyli naprawdę jest co czytać. Ale zdecydowanie. Jakie są najstarsze druki przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej? Najstarsze druki, którymi się opiekujemy, są to odbitki próbne druków Jana Gutenberga. Zostały one znalezione w oprawie jednego z inkunabułów w wieku XIX. Zostały z tej oprawy wydobyte. Odbite na kartach księgi rachunkowej z końca XIII wieku, która została wykorzystana jako makulatura. Gutenberg odbijał na niej swoje druki, sprawdzał, w jaki sposób rozkładają się czcionki, czy druk jest czytelny. No i są to absolutne unikaty, ponieważ pokazują też pracę samego pierwszego drukarza, ojca drukarstwa. To są zabytki europejskie. A jaki jest najstarszy zachowany druk powstały na ziemiach polskich?
Jest to kalendarz krakowski na rok 1474 i on również posiada bardzo ciekawą historię, ponieważ został odnaleziony w 1844 roku za szafą. Dokładnie, podczas prac remontowych w Collegium Maius, gdzie wówczas mieściła się Biblioteka Jagiellońska i początkowo nie dostrzeżono wielkiej wartości tego stosunkowo skromnego w wyglądzie druku. Ale po bardziej dokładnych, wnikliwych badaniach okazało się, że jest on najstarszym znanym i zachowanym drukiem wydanym na ziemiach polskich, który wydrukował wędrowny drukarz działający w Krakowie w latach 1473-77, Kaspar Straube. A jakie informacje zawiera ten kalendarz, oprócz oczywiście dat? Zawiera on informacje o położeniu Księżyca, a także miał on zastosowanie, można powiedzieć, medyczno-astrologiczne, ponieważ mówił, kiedy dobrze jest przeprowadzać zabieg flebotomii, czyli upuszczania krwi. Upuszczanie krwi było jedną z takich podstawowych, można tak powiedzieć, zabiegów medycznych stosowanych w XV wieku, zresztą również później. Dzięki zapisowi jednego z mistrzów uniwersyteckich, a był nim Benedykt z Koźmina, możliwe było nabywanie ksiąg do uniwersyteckiej librarii. Jakie jest znaczenie tej kolekcji? Benedykt z Koźmina był wybitnym humanistą, profesorem teologii i do tego kaznodzieją katedry krakowskiej na Wawelu. I w swoim testamencie z 1559 roku zapisał uniwersytetowi sporą sumę pieniędzy, od której odsetki miały być przeznaczane na kupowanie nowych książek naukowych dla właśnie społeczności uniwersyteckiej. Zresztą w tym testamencie było jasno powiedziane, że książki, że mają to być książki nowe, mają być oprawiane w deski, w skórę, do tego ta skóra miała być zdobiona w różny sposób. I za realizowanie tej fundacji odpowiadali wyznaczeni profesorowie uniwersytetu, którzy faktycznie kupowali wspaniałe dzieła na targach czy też u konkretnych księgarzy. I były to dzieła oddające właśnie ówczesny stan wiedzy w XVI i XVII wieku, ponieważ realizacja tej donacji Benedykta z Koźmina trwała blisko 100 lat. A w zasobie Biblioteki Jagiellońskiej znajdują się te oto imponujące druki z kolekcji biskupa Wolskiego. Jakie jest znaczenie tych prac? Piotr Wolski ostatecznie dosłużył się, można tak powiedzieć, stopnia godności biskupa płockiego, był też kanclerzem, ale zanim osiągnął te urzędy, był wysłannikiem króla Zygmunta II Augusta do Hiszpanii. Przybywał właśnie na dworze króla hiszpańskiego, gdzie realizował zadania dyplomatyczne, ale oprócz tego miał duże zacięcie bibliofilskie, to znaczy zbierał książki tam wydawane i oprawiane właśnie w taki sposób, w jakim tutaj można je zobaczyć, to znaczy w tak zwany są to oprawy pergaminowe z charakterystycznym napisem stylizowanym na grzbiecie. I później, kiedy już wrócił do Polski, to zlecał właśnie miejscowym introligatorom zapewne też oprawianie książek w dokładnie taki sam sposób. No i ten księgozbiór zawierający dzieła w języku łacińskim, hiszpańskim, ale i włoskim o bardzo różnorodnej tematyce, od romansów rycerskich po traktaty polityczne i naukowe zawiera on w sobie. A jaka jest najcenniejsza publikacja znajdująca się w tym księgozbiorze? Pana zdaniem. Moim zdaniem będzie to unikatowy klocek ze zbiorem powieści, właśnie romansów rycerskich w języku hiszpańskim, które w Hiszpanii, można powiedzieć, zostały one zaczytane do tego stopnia, że jedyny egzemplarz, który znajduje się na świecie, wielu z tych powieści, jest właśnie przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej. Czyli prawdziwy biały kruk.
Dokładnie. A jeśli chodzi o zasób starodruków Biblioteki Jagiellońskiej, znajdują się tu także druki dosyć dalekie od proweniencji uniwersyteckiej. Jak możemy patrzeć na pewną kolekcję, choćby związaną z klasztorem Kamedułów, które znajduje się w Państwa zbiorach? Więc na samym początku dodałbym jeszcze, że tych kolekcji klasztornych mamy kilka, ponieważ z jednej strony jest to na przykład zbiór pojezuicki, kiedy po likwidacji zakonu w końcu XVIII wieku większość księgozbioru właśnie krakowskich jezuitów trafiła do książnicy uniwersyteckiej. Część miała też nawet trafić na makulaturę. Niestety tak. Oprócz tego w 1950 roku do zbiorów starodruków Biblioteki Jagiellońskiej włączono księgozbiór krakowskich Augustianów, natomiast księgozbiory kamedulskie, bo to nie jest tylko księgozbiór z Bielan, ale również z RM-u w Bieniszewie, trafiły stosunkowo niedawno. No i ten księgozbiór Kamedułów bielańskich jest wyjątkowy z kilku względów. Przede wszystkim charakteryzuje się on specyficznymi oprawami. Jest to właśnie głównie biały pergamin albo biała skóra, która trochę przypomina habity, które noszą kameduli. No i jest to bardzo bogaty zbiór dzieł często unikatowych, związanych z pobożnością monastyczną, z regułą, według której żyją eremici bielańscy, żyli i wciąż żyją, ale także są to różne dzieła, które również momentami odbiegają od tego, co przypuszczalibyśmy, że tam się powinno znajdować. To skoro wspomina Pan, że w tym zbiorze kamedulskim znajdują się pewne druki nie do końca oczywiste, jeśli chodzi o profil tego zgromadzenia, to jakie przykłady mógłby Pan tutaj podać? Jeden będzie bardzo nieoczywisty. Jest to, można powiedzieć, XVI-wieczny paszport dla jednego z polskich szlachciców, który podróżował z Wenecji. No i właśnie był to paszport związany, który został wydany temu Polakowi, wydaje mi się, w 1573 roku, kiedy wówczas w Wenecji grasowała epidemia. No i że ponieważ ten szlachcic był zdrowy, no to udzielono mu pozwolenia wyjazdu. Jest to i paszport, i bilet zdrowia zarazem. Dokładnie. Jest to druk jednokartowy, taki jak współczesne formularze urzędowe, który jest odręcznie wypełniony. No i dzięki temu ten szlachcic mógł opuścić miasto. Wzgórze zwane Srebrną Górą od wieków zajmowane jest przez Kamedułów. Pobożni mnisi zgromadzili imponującą kolekcję unikatowych starych druków, która po konserwacji obecnie przechowywana jest w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, podobnie jak druki należące do innych zgromadzeń zakonnych, jak choćby jezuici z Kolegium przy ulicy Grodzkiej. Uniwersytecka biblioteka posiada w swoich zbiorach prawdziwe perły. Część z nich została odnaleziona przez przypadek, czego dowodzi zaskakująca historia najstarszego zachowanego druku w Polsce. Zbiory te, co ważne, są poddawane konserwacji, opracowywane i co najważniejsze, udostępniane badaczom z całego świata.